Dzień dobry kochani. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejną zakładkę do książki. Mianowicie pokażę Wam, jak wykonać taką małą pszczółkę. Tą długość paska, która jest zakładką właściwą, możemy przedłużać bądź skracać. To jest wszystko zależne od ilości oczek, jakie zrobimy, a pszczółka to jest jeden rozmiar. I ja Wam pokażę, jak zrobić pszczółkę, jak zrobić tutaj łańcuszek oraz ten cały paseczek od naszej zakładki. I co nam jest, kochani, potrzebne, żeby wykonać tą naszą pszczółkę? Włóczka i potrzebujemy kolorku właśnie na włóczkę. Najlepiej żółty, czarny oraz biały na skrzydełka, ale ja dzisiaj dla Was zrobię taką żółtą oraz niebieską włóczką, żeby wszystko było dobrze widać, bo niestety czarny, jak się robi czarnym kolorkiem, to w kamerze czasem to się wszystko zlewa, dlatego zrobię w innym kolorku i do tego jeszcze jeden kolor na paseczek. I tak, ja pracuję na włóczce Yarnard Jeans i do tej włóczki szydełko 2,5 mm dobieram. Oprócz tego potrzebujemy wiadome nożyczki oraz igłę. I to jest, nie wszystko, bo potrzebujemy jeszcze odrobinki wypełnienia i ja mam kulkę silikonową. I teraz to już jest wszystko, co potrzebujemy. Także kochani, bierzemy się za szydełkowanie. A właśnie, kochani, przyda nam się jeszcze taki zwykły znacznik, bo tutaj nie będziemy pracować naokoło tak jakby ślimakiem, tylko każde okrążenie będziemy kończyć półsłupkiem, nie półsłupkiem, przepraszam, oczkiem ścisłym i zaczynać od oczka łańcuszka. I pokażę Wam dokładnie, do czego nam jest potrzebny ten znacznik. Także jak go mamy, fajnie, jak nie mamy, to improwizujmy, czymś zastąpmy go. Dobra, kochani, zaczynamy od magicznego kółeczka. Tutaj macie filmik. Krok po kroku pokazuję, jak to magiczne kółeczko wykonać. A tutaj je zrobię. Mamy magiczne kółko. I teraz najpierw wykonamy 6 półsłupków na tym naszym magicznym kółku, wkładając szydełko pod dwie nitki. Pierwszy półsłupek i już sobie w tym momencie możemy zaznaczyć. Mamy takie dwie literki V i wkładamy sobie, przepraszam, jedną literkę V i wkładamy sobie w to miejsce szydełko. Znacznik. Mamy pierwszy półsłupek. Teraz robimy drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Mamy 6 półsłupków. Zaciskamy nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótszą nitkę. Teraz wyciągamy znacznik i w jego miejsce wkładamy szydełko i robimy oczko ścisłe. Tu sobie wkładamy szydełko, przeciągamy włóczkę i tą samą nitkę przez pętelkę. I mamy pierwsze okrążenie gotowe. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. Robimy jedno oczko. I kochani, w tym okrążeniu powtarzamy 6 razy 2 półsłupki nad jednym półsłupkiem. 2 w jednym. I tak, pierwsze 2 półsłupki robimy zaraz tutaj, gdzie kończyliśmy. W to samo oczko, można powiedzieć, się wbijamy, gdzie robiliśmy to oczko ścisłe. I robimy pierwszy i drugi półsłupek. Mamy 2 gotowe.
I w ten pierwszy, który wykonaliśmy, wkładamy nasz znacznik. Więc mamy pierwsze powtórzenie, 2 półsłupki. Teraz drugie powtórzenie. Raz i 2 półsłupki. Teraz trzecie. Raz i 2. Teraz czwarte. Raz i 2. Piąte powtórzenie. Raz i 2. I szóste powtórzenie. Raz i 2 półsłupki. I spójrzcie, ile mamy teraz możliwości wbicia się. I po to właśnie był nam ten znacznik, bo sobie go wyciągamy i nie mamy problemu, gdzie się wbić, tylko po prostu wbijamy się w jego miejsce i robimy tutaj oczko ścisłe. Mamy drugie okrążenie gotowe. Trzecie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i jednego półsłupka zaraz tutaj za oczkiem. Zaznaczamy sobie ten pierwszy półsłupek i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to jeden półsłupek nad półsłupkiem, pojedynczy jeden półsłupek i 2 w jednym. Teraz drugie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Teraz czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. I szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Teraz kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwszego półsłupka zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu robimy w sumie 18 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem pojedynczy. Więc mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie znowu zaczynamy od oczka łańcuszka. I tak, zaraz za oczkiem robimy pierwszy półsłupek. W tym okrążeniu również wykonujemy 18 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem, ale ostatni półsłupek będzie troszkę inny, ale to Wam wszystko dokładnie pokażę. I tak mamy pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i teraz bierzemy drugi kolor. Powinien być czarny, ale tak jak mówiłam, lepiej się nagrywa innym niż czarny kolorkiem. I tak, kochani, wkładamy szydełko
normalnie tutaj nad 18 półsłupek. Przeciągamy włóczkę i teraz drugim kolorkiem, drugi kolorek składamy w pół i tą prowizoryczną pętelkę przeciągamy tu przez dwie niteczki. Zaciągamy sobie żółty kolor, tu sobie też pociągniemy i już wstępnie mamy dołożony drugi kolor. Teraz tylko jeszcze robimy oczko ścisłe już tym drugim kolorem w miejscu znacznika, oczko ścisłe i możemy zacząć pracę nad kolejnym okrążeniem, które zrobimy już drugim kolorem. Tej włóczki, tego pierwszego koloru nie ucinamy, bo nam się jeszcze przyda. I tak w tym okrążeniu znowu robimy oczko łańcuszka na samym początku i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu robimy dokładnie 18 półsłupków. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek. Oczko ścisłe w miejscu znacznika i mamy gotowe kolejne okrążenie. Następne zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu również robimy 18 półsłupków, tylko że przy 18 półsłupku będziemy zmieniać kolor z powrotem na żółty, ale najpierw pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem i lecimy dalej. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i teraz 18 półsłupek. Wbijamy się, przeciągamy włóczkę i teraz przez dwie pętelki przeciągamy pierwszy kolor. Zaciągam sobie tutaj na koniec, wyciągam znacznik i w jego miejscu robię oczko ścisłe. Kolejne okrążenie. Znowu zaczynamy od oczka łańcuszka i półsłupka zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie. I znowu robimy 18 półsłupków na okręgu. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek. Oczko ścisłe w miejscu znacznika
I teraz już ostatnie okrążenie żółtym kolorem. Zaczynamy od oczka łańcuszka i półsłupek zaraz za oczkiem. I tutaj też w ostatnim półsłupku będziemy zmieniać kolor. Także robimy 17 pełnych półsłupków. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek. Przeciągamy sobie dwie niteczki, bierzemy drugi kolor i kończymy ten ostatni półsłupek. Oj, przepraszam. Mam nadzieję, że za bardzo z kadru nie uciekłam. Kończymy sobie ten 18 półsłupek drugim kolorem. Wyciągamy znacznik. W jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak. Teraz żółtą nitkę możemy uciąć. Już nam nie będzie potrzebna. I tak. W tym okrążeniu znowu robimy 18 półsłupków. Zaczynamy najpierw od oczka łańcuszka i pierwszego półsłupka zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie, tak żeby później nie myśleć, gdzie się wbijać. I tak, mamy pierwszy gotowy półsłupek, drugi, oj, troszkę mi się naciągnęło, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek, oczko ścisłe w miejscu znacznika. I znowu kolejne okrążenie to również 18 półsłupków. Zaczynamy od oczka łańcuszka i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie i pracujemy dalej. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I to jest na tyle wydłużania naszej pszczółki. Teraz będziemy ją zmniejszać. No i tak. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka
I pierwszy półsłupek robimy zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie i w tym okrążeniu będziemy robić 6 powtórzeń i każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Zmniejszenie. I aby tego dokonać, aby zrobić zmniejszenie, to wbijamy się nie pod dwie niteczki, jak przeważnie przy półsłupkach, tylko wbijamy się pod tą niteczkę bliżej nas, nad oczywiście następnym półsłupkiem. I tak, pod tą niteczkę bliżej nas się wbijamy i pod niteczkę bliżej nas z kolejnego półsłupka, czyli sobie tak manewrujemy szydełkiem i wbijamy się pod kolejną nitkę. I w ten oto sposób mamy 3 nitki na szydełku, 3 pętelki, raz, dwa, 3 i teraz przeciągamy włóczkę przez najpierw 2 nitki, a następnie przez 2. I tak wygląda zmniejszenie. Kolejne powtórzenie. Robimy półsłupek nad półsłupkiem i znowu jeden półsłupek z dwóch. Pod jedną niteczkę. Jeszcze Wam z bliższa pokażę. Pod jedną niteczkę. Pod kolejną niteczkę z następnego półsłupka. Teraz przeciągamy przez 2 nitki, przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. Mamy drugie powtórzenie. Kolejny półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Kolejne powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Następne powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. I ostatnie 6. powtórzenie, robimy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz przyszła pora na wypchanie tej naszej pszczółki. Bierzemy nasze wypełnienie i wciskamy ile się tylko da. Taka dość mocno zbita musi być ta nasza pszczółka. Także sporo tego wypełnienia wejdzie, patrząc na to, jak malutka to jest robótka. Myślę, że starczy. Już ostatnie okrążenie tej naszej pszczółki robimy następująco. Zaczynamy oczywiście od oczka łańcuszka. Robimy jedno oczko i już zaczynamy naszą pracę zaraz tutaj za oczkiem i będziemy wykonywać 6 razy jeden półsłupek z dwóch. Czyli tak, wbijamy się pod jedną niteczkę zaraz za oczkiem i pod jedną niteczkę z kolejnego półsłupka. Przez 2 niteczki, przez 2 niteczki. I mamy pierwsze powtórzenie, jeden z dwóch. Teraz kolejne, drugie, jeden z dwóch. Teraz trzecie, czwarte powtórzenie, piąte i 6. powtórzenie. Mamy 6 razy jeden z dwóch. I teraz ja sobie tą nitkę ucinam, wyciągam i tą dziurkę, która nam tutaj pozostała,
zaszywam tą nitką. Tak się wbijam pod pojedyncze niteczki i tak sobie zaszywam, ceruję. Jak zwał, tak zwał. Kilka razy. I tak, jak nam zostanie tej nitki jeszcze, przechodzimy do przodu, do żółtego kolorku i wyszywamy oczka. Ja sobie chwytam jeden półsłupek i tak przeszywam. Tu sobie już musicie wedle siebie zrobić te oczka, odległości, jakie Wam się podobają. I jeszcze na koniec można wyszyć tej naszej pszczółce uśmiech. Jak szydełkować w miarę potrafię, tak szyć i wyszywać to nie za bardzo. No powiedzmy, że jest pięknie. A niech będzie jak jest. Ucinamy sobie tą końcową niteczkę i bierzemy się za skrzydełka i całą resztę naszej zakładki. Kolejną rzeczą, jaką Wam pokażę, to są skrzydełka. I tak, robimy znowu magiczne kółko. Teraz 2 oczka łańcuszka. Następnie robimy 3 słupki. Nabieramy włóczkę na szydełko. Pod 2 nitki kółeczka przeciągamy raz, przez 2 nitki i przez 2 nitki. Mamy pierwszy słupek, drugi i trzeci. Teraz 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Oczko ścisłe na naszym magicznym kółeczku. I znowu 3 oczka łańcuszka, 3 słupki, raz i 2 i 3, 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe na magicznym kółeczku. Teraz zaciskamy nasze kółko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Zaciskamy, przepraszam, aż głos straciłam na moment. Robimy oczko łańcuszka, jeszcze jedno. I tak, teraz ucinamy dłuższą niteczkę, dłuższą, ale nie za długą. Wyciągamy ją sobie i za pomocą tych niteczek przyszywamy nasze skrzydełka do pszczółki. Tak mniej więcej wytrafiamy w środek. Ja sobie najpierw chwytam tą krótszą niteczką. Tak, przeciągam. Następnie wszywam się w ciałko.
Udało się. Przechodzę na drugą stronę i już doszywam do końca tą długą nitką. Tak, możemy sobie tutaj na końcu chwytać, ale ja przechodzę nitką w taki sposób i pod spodem w ciałku znowu na drugą stronę i tak kilka razy sobie na okrętkę doszywam te skrzydełka, a na samym końcu przechodzę tą długą włóczką w to samo miejsce, gdzie wyszłam tą krótką. Wyciągam ją. Teraz wiążę na 2 supełki. Raz i 2. A następnie wszywam tą nitkę. Te nitki w sumie w ciałko. Przez to, że związaliśmy te niteczki, nie ma opcji, żeby nam się te skrzydełka odpruły. Albo jest to może bardzo mało prawdopodobne. Ucinamy na koniec. I teraz, kochani, zostanie nam do zrobienia tylko paseczek naszej zakładki. I tak, tu już jaki chcecie kolorek sobie wybieracie. Staramy się zacząć po drugiej stronie skrzydełek. Tutaj od spodu naszej pszczółki. W taki sposób wbijamy szydełko, przeciągamy naszą nitkę i robimy oczko. O, może nie oczko, a pętelkę. Potem sobie tą nitkę wszyjemy i teraz musimy zrobić łańcuszek. Łańcuszek robimy z takiej ilości oczek, jaka nam odpowiada. Ja zrobię to z 40 oczek. 2, 3, 4, 5, 6. Postaram się to zrobić szybciutko. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trzydzieści 8, 39 i 40. Tak, na szybciutko to zrobiłam. I teraz wbijamy się w 4. oczko naszego łańcuszka. Liczymy sobie pierwsze, drugie, trzecie i 4. I w tym 4. oczku robimy zwykły słupek. W kolejnym oczku słupek. W następnym oczku słupek. I tak cały łańcuszek przerabiamy w słupkach. Ja już to zrobię poza kadrem i zaraz do Was wracam. We wszystkich oczkach zrobiłam po jednym słupku. Teraz tylko na koniec wbijam się kilka okrążeń w bok naszej pszczółki i robimy tak, że robimy po prostu oczko ścisłe. Teraz oczko łańcuszka, wyciągamy włóczkę, czyli ucinamy, wyciągamy i jak mamy tylko możliwość, to wszywamy jeszcze tą nitkę w naszą pszczołę. Ja sobie wszywam tak, żeby tutaj wyjść z drugiej strony, gdzie zaczynaliśmy. Teraz sobie połączę te 2 nitki supełkami. Najpierw jednym, potem
drugim i jeszcze przeszyję gdzieś. Dalej. Raz i dwa. Ucinam i mam gotową pszczółkową zakładkę. O. I taka sobie pszczółka wędruje do mnie na półeczkę z książkami. To by było na tyle dzisiaj. Ja Wam prześlicznie dziękuję. Będzie mi miło, jak zostawicie jakiś znak po sobie u mnie na kanale. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście i ogólnie za to, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.